Cześć, tu Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Chciałbym zaprosić do wspólnego ćwiczenia dolnego odcinka kręgosłupa. Przygotowałem łatwy, niewymagający zestaw ćwiczeń, chociaż taki, przy którym można poczuć, że mięśnie pracują. Więc jeżeli masz dolegliwości bólowe dolnego odcinka kręgosłupa, może też biodra, raz po raz łapie Cię rwa kulszowa, masz zmiany zwyrodnieniowe dolnego odcinka kręgosłupa, no to będzie to zestaw dla Ciebie. Będzie to zestaw bardzo łagodny i bardzo bezpieczny, jednakże chodzi o Twoje zdrowie. Więc jeżeli nie wiesz, co jest przyczyną Twoich dolegliwości, to zgłoś się do lekarza, pomoże Ci w ustaleniu diagnostyki, wytyczeniu właściwej ścieżki leczniczej, terapeutycznej. A jeżeli wiesz już, co jest Twoim problemem, że masz może problemy dyskopatyczne, dyskopatię L4, L5, L5S1, masz rwę kulszową raz po raz, masz chorobę zwyrodnieniową, no to spokojnie zapraszam do wykonywania tego typu ćwiczeń. Jeżeli będzie tak, że któryś ruch sprawia Tobie ból, to odpuść. To oznacza, że układ nerwowy daje Ci znać, że dobra, to nie jest ćwiczenie dla Ciebie. Być może nie potrafisz go dobrze wykonać, bo to się wydaje proste, ale czasami w tych ćwiczeniach są jakieś drobne elementy, które mogą sprawiać, że będziesz przeciążał jakieś segmenty. To zaczynamy. Klęk podparty i bawimy się teraz ruchami typu kot, typu krowa, tak bodajże to się nazywa. Czyli będziemy wypychali grzbiet w jedną stronę, czyli przeciągali się niczym koty, a za chwilę będziemy szli w drugą stronę. W sumie nie wiem czemu to nosi nazwę krowy, ale może dlatego, że krowa unosi głowę do góry jak muczy. Tego nie wiem. Powolutku, niespiesznie powyginaj troszeczkę kręgosłup w jedną stronę i powoli kręgosłup w drugą stronę. I tu możemy się bawić tym, że w tej pozycji robimy wdech, a jak idziemy z robieniem kociego grzbietu, to robimy długi, powolny wydech. I znowu tu powolutku robimy wdech, wyginamy kręgosłup, a tu robimy wydech i staramy się jeszcze wypchnąć obszar między łopatkami, dolny odcinek kręgosłupa i przeciągnąć się jak kot. I znowu tutaj jest wdech powolny, a tutaj robimy wydech powoli, długo. Czasami nawet warto przeciągnąć ten wydech, przeciągnąć się niczym kot i powolutku powrócić. Wolne ruchy drenują kręgosłup, odżywiają kręgosłup, nawadniają kręgosłup, więc tego typu gimnastyka jest łagodna i bezpieczna, a pozwala używać kręgosłup w pełnych zakresach, tak jak do tego został stworzony. Na co dzień za dużo tego nie ma. I jeszcze parę wygięć. Ramiona teraz odpoczywają, nadgarstki odpoczywają, kładziemy się na plecy. 2-3 wdechy, ręce na żebra. Tak, żeby poczuć, że oddech jest dolnymi żebrami, brzuchem, relaks, luz. Nie chcemy się styrać w czasie tych ćwiczeń, nie chcemy wykończyć kręgosłupa, tylko chcemy go inteligentnie rozruszać. Ręce wzdłuż tułowia i teraz powolutku unosimy biodra w górę, przytrzymujemy na chwilę i opuszczamy. I tu też może być wdech. I idziemy w górę z wydechem. Idź tyle, ile możesz. Czyli jesteś w stanie tylko w pół drogi unieść pośladki. Utrzymaj chwilkę. Powoli opuść. I tutaj robimy wdech. I idziemy ku górze, ku górze, ku górze. Napnij troszeczkę pośladki, poczuj jak pracują, przytrzymaj i powolutku opuść. Znowu wdech. I na wydechu idziemy w górę, spinamy pośladki, przytrzymujemy. Możesz, jeżeli możesz, to nawet starać się je wypchnąć troszeczkę mocniej, biodra wypchnąć w górę i powolutku wracamy. Oczywiście nic nie może boleć. Na dole jest zawsze wdech. I jak jesteś gotowy, gotowa na wydech, to robimy wydech i idziemy w górę. Przytrzymujemy, spinamy pośladki, trzeba czuć jak pracują i powolutku idziemy na dół. Tutaj jest wdech i na wydechu idziemy w górę.
I na dół jest wdech. I do góry idziemy. Wydech, 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 wydech. I tutaj schodzimy, już można zacząć robić wdech. I idziemy do góry, napięcie i wracamy. Tutaj w ramach relaksu można poruszać, pokołysać troszeczkę miednicą, czyli zrobić tyłopochylenie, przodopochylenie, tyłopochylenie, niewielkie, małe ruchy. Czyli kołyszemy miednicą, odrobinkę do tyłu, do przodu. Poczuj, jak kręgosłup Ci się prostuje, teraz pogłębia się lordoza, nic się nie stanie, jak ona się przez chwilę pogłębi. Na co dzień to jest problem, w czasie tego ćwiczenia to nie jest żaden problem, to jest po prostu gimnastykowanie, poruszanie tym odcinkiem. I tyłopochylenie, poczuj, jak przy tyłopochyleniu pracuje brzuch. Przy przodopochyleniu, jak ten brzuch się troszeczkę rozciąga. Przodopochylenie, tyłopochylenie. Pokołysz troszeczkę miednicą, uruchom ją, poczuj świadomie, jak pracuje, bo za chwilę dla wielu osób ważne jest to utrzymywanie tyłopochylenia, żeby w czasie stania nie było pogłębionego przodopochylenia. Wracamy znowu do podporu. Nogi na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków i będziemy wykonywali psa gończego, czyli unosimy jedną rękę i jedną nogę, spojrzenie do przodu. Też nie wiem, czemu do końca się to nazywa pies gończy, ale może to rzeczywiście wygląda, jakby pies, który wystawia ogon, czujnie spogląda ku przodowi. I tu bierzemy wdech i na wydechu, nie ruszając tułowiem, troszeczkę jak takie posągi, wyciągamy rękę w przód i nogę do tyłu. Tu dolny odcinek, w ogóle tułów, staramy się mieć nieruchomo, prostujemy nogę. Nie jesteś w stanie unieść jej wysoko, to jej nie unoś, bo bardzo często to uniesienie wysoko będzie sprawiało, że trzeba przegiąć dolny odcinek kręgosłupa. Więc jeżeli nie jesteś w stanie bardzo wysoko unieść nogi, ze względu na biodro chociażby, czy to samo jeśli chodzi o obręcz barkową, to miej tą nogę prostą, ale niżej, rękę też i idziemy do dołu. Tutaj już i tak tułów pracuje, jest stabilizowany, hop, i nie musi być wcale wysoko. Jeżeli jesteś w stanie wykonać tego typu ruchy w przedłużeniu tułowia, czyli można powiedzieć ustawić nogę już w pozycji neutralnej, jeśli chodzi o staw biodrowy, blisko wyprostu, to oczywiście to możesz zrobić. Ale jeżeli nie jesteś w stanie, to nie goń wyniku. To tutaj tak się dużo dzieje w tym ćwiczeniu. Jest stabilizacja, praca mięśni grzbietu i praca mięśnia pośladkowego wielkiego. Jeszcze parę powtórzeń. Skup się tutaj na wyciąganiu tej pięty w dół, jak najbardziej ręki do przodu i na dół. Czyli uniesienie, tułów nieruchomo, hop i na dół. I tu też można robić wdech i z wydechem już jest czynność, napięcie mięśni. Tu wracamy wdech. I na wydechu utrzymujemy tą postawę, wyciągamy rękę, nogę, hop. Na dole wdech, a tutaj idziemy, robimy wydech, 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 wydech. Jeszcze nie idziemy na plecy, tu można wykonać kilka ruchów takiego kołysania biodrami. Znowu, wszystkie te ruchy minimalne, jeżeli masz jakieś problemy, jakikolwiek ruch wyzwala ból, pomalutku kręcimy takie kółka biodrami, ale z tej perspektywy. Nie jest to takie skomplikowane, to jest jak kręcenie biodrami na stojąco, tylko oczywiście nie da się nimi tak samo kręcić. Kręcimy kółka. Jesteś w stanie zrobić większe kółka, większe wychylenia, no to robimy większe kółka wychylenia. Czyli nie tylko przód, tył, zataczamy coraz większy ruch. Teraz może pokażę to troszeczkę przodem, ale też na boki te biodra wychylamy mocniej. To będzie sprawiało, że mięśnie pośladkowe, pośladkowy średni, hop, gruszkowaty są tutaj przyjemnie rozciągane. Oczywiście przyjemnie, bo jeżeli nie są przyjemnie rozciągane, to nie wykonujemy tak obszernego ruchu. Czyli jeszcze chwilę kręcimy kółkami. Tutaj można odpocząć, jeżeli oczywiście jesteś w stanie,
kładąc się na brzuch, można tak powiedzieć, siadając troszeczkę na piętach, kładąc czoło. Chwila spokojnego oddechu. Plecy się rozciągają. Tutaj można wsadzić jakąś poduszkę. Więc jak nie jesteś w stanie do końca przyjąć tej pozycji, to tu można jakąś poduszkę wsadzić, ale i tak ważna rzecz, że jak tu będą poduszka, albo dwie może poduszki, to musi być przyjemne i wygodne i chwilę się relaksujemy. Głowa czołem oparta o podłoże. Można palcami się powyciągać ku przodowi, czyli wyciągnąć jeszcze ramiona. I teraz powolutku, malutki marsz w jedną ze stron. Poczuj, jak naciągać się bok. W tej sytuacji prawa strona. I pomalutku wędrujemy na drugą stronę. Na drugą. Postaraj się dojść jak najdalej, ale do komfortowego odczucia. I wracamy na środek. I idziemy na drugą stronę. Czyli idziemy na drugą stronę. Ładne wygięcie. W tej pozycji można chwilę zostać, pooddychać. Poczuj, że teraz jedna strona płuc jest bardziej zamknięta. I jak bierzesz wdech, długi, powolny nosem, to czujesz, jak te płuca od środka rozpychają żebra, wydłużają tkanki na bocznej stronie, co jest bardzo korzystne dla Twojego kręgosłupa. Idziemy na drugą stronę. To samo, wygięcie. Zostań chwilę w tej pozycji. Hop. Poddychaj. Poczuj, jak z wdechem płuca rozpychają tkanki, czuć jeszcze intensywniejsze rozciąganie i powolutku powrót. Teraz, jeżeli jesteś w stanie, to przeciwieństwem tej pozycji będzie powolne przeprostowanie się, barki nisko, najwyżej to nie będzie duży przeprost, hop. I można wrócić do pozycji czworaczej i na chwilę wyprostować kręgosłup. Przed chwilą był w większym zgięciu, teraz idziemy do wyprostu. Jeżeli masz pewnie jakiś znaczący kręgozmyk, no to długo bym w tej pozycji nie był, nie pogłębiałbym tego, nie siedziałbym w tej pozycji. Podobnie może być ze stenozą, też tak może być, że jeżeli masz stenozę kanału kręgowego, jakieś zwężenie, to też może nie być najkorzystniejsza pozycja. No ale bardzo często kręgosłup da Ci o tym znać, że jeżeli masz stenozę, to będzie bardzo często tak, że to będzie pobolewa. To, co mówiłem na początku, pobolewa, nie robimy. Jeżeli natomiast jest tak, że się położysz w tej pozycji, ciężar spoczywa na ramionach, parę oddechów i czujesz w tej pozycji przyjemną ulgę, to jak najbardziej zostań w tej pozycji i poczuj, jak tkanki na przodzie kręgosłupa, zginacze bioder, które są ciągle w skróceniu, nieustannie niemalże od rana do wieczora się rozciągają. Łagodniejszy wariant to może być taki podpór. Oczywiście ważne, żeby nie być zapadniętym tutaj, tylko też troszeczkę bardziej wyprostowane plecy, barki nisko i już jest jakiś wyprost kręgosłupa. Można swobodnie pooddychać, poczuć, jak tkanki z przodu się rozciągają, a w miarę możliwości, jak będziesz czuć, że jesteś w stanie, to możesz się coraz bardziej prostować, hop, i poczuć, jak te tkanki się rozciągają z przodu. Jesteśmy na plecach, troszeczkę można popracować tułowiem do jednego skłonu, do drugiego, czyli niewielkie uniesienie głowy, minimalne, najlepiej nie broda wyciągnięta do góry, tylko lekko nawet broda w kierunku mostka, głowa minimalnie uniesiona i postaraj się dotknąć jednej pięty, hop, dotknąć drugiej pięty, czyli powolutku, hop, dotykamy jednej pięty, dotykamy drugiej pięty. Minimalne ruchy, hop, i jest w tym ćwiczeniu jakiejś sprawności. Brzuch troszeczkę pracuje, ale to nie są forsowne brzuszki, które napinają zginacze, tylko uniesienie głowy. Chcesz się podrapać po pięcie, bo coś Cię zaswędziało, więc można powiedzieć, że dosyć funkcjonalny ruch. Chcesz tutaj sobie coś poprawić, skarpetkę naciągnąć. Pomyśl o tym ćwiczeniu w tych kategoriach, że to jest ćwiczenie, w którym robimy coś, co na co dzień byśmy mogli zrobić. Jeszcze parę ruchów
Jak czujesz, że musisz zrobić przerwę, ochłonąć, to się nie krępuj. Ja nie mam nic przeciwko, żeby robić częstsze przerwy. Na początek, jeżeli wykonujemy jakieś ćwiczenia i nie jesteśmy w stanie dać rady, to żeby się nie zniechęcać, żeby organizmu nie zniechęcać, to jak ja pokazuję 10 powtórzeń, zrób na razie 3 powtórzenia. Dojdziesz kiedyś do 5 powtórzeń, a kiedyś może i do 10, a kiedyś może i do 15. Przechodzimy do innego ćwiczenia, wracamy znowu do wzmacniania pośladków i teraz, jeżeli jesteś w stanie, to możemy się tym pobawić, czyli w tej pozycji możesz wyprostować jedną z nóg. Czyli napięte pośladki, trzymamy pozycję, hop, tu też ramiona, tułów pracują i prostujemy nogę. I chwileczkę odpoczywamy. I znowu bierzemy wdech. Idziemy ku górze. I tutaj jedną nogę prostujemy, trzymamy chwilkę. Stawiamy drugą nogę, prostujemy. Hop. I powolutku, niespiesznie odkładamy miednicę. Chwilę odpoczywamy. I znowu wdech. Unosimy biodra z wydechem. Prostujemy jedną nogę, prostujemy. Hop. Prostujemy drugą. Hop. I powolutku odkładamy i chwilę odpoczywamy. I znowu wdech. Unosimy biodra. Poczuj napięte pośladki. Hop. Prostujemy jedną nogę. Odkładamy. Prostujemy drugą nogę. Nic nie może tu boleć. Tu musi być czuć, że pośladki pracują, nogi pracują, tułów pracuje. Odpoczywamy. Wdech i ostatni raz robimy uniesienie bioder, spięcie pośladków, uniesienie nogi, trzymamy, hop. Wyprostowanie nogi, poczuj jak ta noga teraz podporowa pracuje. Idziemy na dół. Chwila odpoczynku. Znowu 2-3 wdechy. Dolnymi żebrami, brzuchem poczuj jak ten dolny wymiar płuc, dolny wymiar klatki piersiowej się zwiększa i spokojny, długi wydech. Oddychamy powolutku nosem. Zarówno wdech, jak i teraz długi wydech nosem. Wdech i długi wydech nosem. To wszystko ma być takie przyjemne i niespieszne, bo gdzie nam się spieszy? Teraz połóż się na jeden bok. Jak czujesz potrzebę wzięcia poduszki, to weź poduszkę i troszeczkę się porozciągamy. Jedna ręka na kolano, druga ręka do tyłu. I swobodnie oddychaj i poczuj, czy możesz troszeczkę się powykręcać, niczym taka śrubka. I tu dłonią sięgnąć jak najdalej. Podejrzewam, że część osób wykonujących to ćwiczenie będzie miało tę rękę tutaj w powietrzu. Swobodnie oddychaj, relaksuj się, poczuj jak ciągnie klatka, tułów. Broń Boże, boli kręgosłup, bo nie może. I z każdym oddechem, sekundą ta dłoń opada coraz niżej. I to samo jeśli chodzi o biodro, możesz je podciągnąć wyżej. Znowu, część osób może mieć tu biodro w powietrzu. Oddychasz, relaksujesz się. I z każdą sekundą czuj, jak kolano opada coraz niżej. Można je dociągnąć w kierunku podłogi. Relaks, luz, swoboda, przeciągamy się. Zawsze jak to ćwiczenie robię, czy je pokazuję, to właśnie chciałbym, żeby to trwało, żeby był w tym relaks, żeby wczuć się w swój układ nerwowy. Czyli nie robić tego tylko i wyłącznie tak mechanicznie jak robot i machać tą ręką, dochodząc tylko do bariery jakichś napięć, tylko żeby
popracować nad tym, żeby tu się układ nerwowy nie bronił, poszukać w tym przyjemności, relaksu, luzu, bo trochę nasz układ nerwowy czasu potrzebuje, żeby zaakceptować tę pozycję, obniżyć napięcie mięśni i zrozumieć, że nic się złego nie dzieje. A jeżeli by się coś działo, to po prostu przerywasz. Czyli jakikolwiek dyskomfort poza rozciąganiem, przerywamy ćwiczenie. Idziemy na drugą stronę, też niespiesznie, powolutku. Dla wielu osób sam fakt, tak jak ja teraz gramolę się, przechodzę z jednej strony na drugą, to już jest ćwiczenie. Czyli to, że my się tak gramolimy z jednej strony na drugą, to już jest niezła gimnastyka. Można by było takie ćwiczenie wręcz wymyśleć, przechodząc z jednej strony na drugą. Zobacz, jak tutaj przy okazji biodra pracują, więc pobaw się też chwilę tym. Czy to jest nam potrzebne? Czy tego typu ruchy nam są potrzebne? No myślę, że tak. Do bezpiecznego obracania się, jak się rozmawia z osobami, które miały takie konkretne epizody dyskopatyczne, że czołgały się do toalety, no to później zabawa w przewrócenie się na łóżku, no to nie są tego typu rzucania, tylko to jest dosłownie w osi, jakby miała teraz bomba wybuchnąć, w osi się obracają, więc teraz też moglibyśmy, tak trochę w sposób improwizowany, chwilę sobie to poćwiczyć, a jak nie, to poćwicz sobie kiedyś tego typu zadanie, że powolutku przechodzimy do tego typu skrętu. Zresztą jak jesteś osobą, która wychodzi z tych swoich dolegliwości i problemów, no to nie wygląda tak, jak ja to wykonuję, że dobra, noga tutaj, ręka tutaj robimy, tylko podejrzewam, że wiele tutaj osób oglądających ten odcinek tak w sposób bardzo asekuracyjny idzie. Tu już czuć rozciąganie przy pupie, tu klatka, to czasami jest pewnie wrażenie, że pęknie. Ja tu pokazuję, żeby czerpać z tego radość, jakąś przyjemność z rozciągania, a niektórzy tutaj troszeczkę zmagają się z pękaniem swojego ciała. Dlatego stopniowo, powoli. Mniejsze te ruchy, delikatniejsze próby. Kiedyś, za parę tygodni, może za parę tygodni już nawet, może za parę miesięcy to już na pewno regularnego ćwiczenia będzie można tę rękę swobodnie opuszczać, kolano mocniej dociskać do podłoża i swobodnie w tej pozycji poddychać. Możesz wziąć głęboki wdech i na wydechu jeszcze dociągnąć troszeczkę kolano. Postarać się na wydechu sięgnąć dłonią w kierunku podłoża i się jak najbardziej zrelaksować. Powolutku będziemy kończyli. Więc jeszcze bardzo przyjemne przeciąganie. Ja bardzo lubię ruchy przeciągające, takie łagodne. Może być tak, że będzie potrzebna poduszka pod głowę. Może być tak, że wiele osób będzie potrzebowało coś pod nogi, że w pełni taka relaksowa pozycja z nogami wyprostowanymi nie będzie dobra dla zginaczy biodr i dla kręgosłupa. Oczywiście dla osoby zdrowej jak najbardziej, więc docelowo dążymy do tego, żeby móc kiedyś znowu leżeć z prostymi nogami. Natomiast jeżeli masz jakieś większe problemy, to na początek poduszka albo dwie, ramiona wyciągnięte w tył i powolutku bawimy się w takie przeciąganie, jakbyśmy się dopiero obudzili, czyli prawa ręka, prawa noga, lewa ręka, lewa noga, a w międzyczasie sobie swobodnie oddychaj, w sumie swoim tempem. Naciągnij się i weź głęboki wdech, dosłownie jakby się zaczynał poranek. Chociaż można powiedzieć, że po tego typu gimnastyce to dzień zaczyna się na nowo. Nie wiem, o której godzinie teraz ćwiczysz. Ale po tego typu gimnastyce powinna wstąpić w ciało jakaś świeżość, tak jakby się człowiek drugi raz obudził. Więc nie spiesz się teraz, ciesz tą gimnastyką, nie forsuj się. Zawsze do tego zachęcam i będę zachęcał do uczenia się swojego ciała, odczuwania tego, co się w ciele dzieje. Każde tego typu ćwiczenie ma pokazywać, co można, czego nie można, gdzie są jakieś braki. Mają motywować do wykonywania dalszych ćwiczeń, a nie, broń Boże, zniechęcać. Czyli może trzeba mniej robić, mniejsze zakresy,
więcej poduszeczek, może by trzeba było jeszcze poduszeczki pod ręce podłożyć, czyli więcej czasu poświęcić na przygotowanie do ćwiczeń i odrobinkę tych ćwiczeń wykonać, ale z ogromną przyjemnością, niż forsownie mocno wykonać wiele powtórzeń, po czym później przez 3 dni cierpieć. Ręce wzdłuż, żeby sobie odpoczęły. Tu można jeszcze parę ruchów wykonać biodrami, do rotacji zewnętrznej, do rotacji wewnętrznej, może w tę samą stronę stopy i ręce. Można sobie jeszcze delikatnie pokręcić. Hop, chociaż tutaj ważniejsza akcja się odbywa w obszarze bioder. Biodra muszą się ruszać, być sprawne, sprawniejsze, żeby nosiły kręgosłup i żeby kręgosłup był sprawniejszy. Więc jeszcze parę ruchów. Może teraz stopy na zewnątrz, stopy do środka. To szczególnie bezcenny ruch. Rozciąga funkcjonalnie mięśnie, rotatory zewnętrzne, które raczej na co dzień są przepracowane, przykurczone. Te stopy gdzieś wielu ludziom uciekają na zewnątrz. Ruchy do środka, na zewnątrz, spokojny oddech. I po tym wszystkim zachęcam jeszcze, żeby chwileczkę sobie poleżeć, porelaksować, a jeżeli się uda, to może nawet zdrzemnąć. Łapka w górę, tak dla wsparcia mojej aktywności, działalności, zmotywowania mnie, żeby mi się dalej chciało. No bo z mojej perspektywy, no to ja się sam ze sobą dobrze bawię. No ale tak jak na to spojrzeć, no to ja dużo sam ze sobą rozmawiam. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. A w momencie, kiedy jest jakaś interakcja na dole, no to ja wiem, że jednak rozmawiam z kimś, tylko z jakimś opóźnieniem, że te komunikaty jednak do kogoś docierają i że w gruncie rzeczy w taki nowoczesny sposób, ale zachodzi jakaś interakcja między nami. I zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do przekazywania innym osobom, udostępniania tych materiałów innym osobom, tak żeby więcej osób może wzięło się za siebie i zobaczyło, że bezkosztowo można naprawdę zmieniać swoje życie. Oczywiście potrzeba do tego cierpliwości, zaangażowania i motywacji. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!